Oscar w kategorii najlepszy animowany film pełnometrażowy właśnie został przyznany. Człowiek sobie myśli, przez 30 lat oglądam filmy, więc widziałem już wszystko, nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć i dokładnie wiem czego się spodziewać. Nazywam się Vega. Patryk Vega. Aż tu nagle oglądamy Spider-Man poprzez multiversum. Mówię oglądamy, bo między innymi z Wiktorem byłem. Jak tylko dowiedział się, że będę robił recenzję, to mówi, tata masz. Dlatego tym obstawił mnie wszystkimi swoimi figurkami, lalkami, co tylko rzeczywiście związanego z Milesem, a także Peterem Parkerem miał pod ręką. Więc dzisiaj opowiem o moich odczuciach co do tego filmu. Czym on się różni od pozostałych filmów z MCU, a także innych Spider-Manów, innych animacji, bo w ogóle jest to film, który największy jest w dziejach kinematografii, jeżeli chodzi oczywiście o animację, bo panowie scenarzyści stwierdzili, kiedy poszli do Soniaka, mówili, jaki jest pomysł na drugą część. Nie, będzie tak samo, mniej więcej tyle samo zatrudnimy osób, co przy okazji pierwszej części. Okazało się, że została zatrudniona największa liczba w historii kinematografii. 1000 osób, ponad 1000 osób pracowało przy tym filmie. A na dodatek pojawia się 240 postaci w całym filmie. No oczywiście gro z nich to Spider-Many wszelkiego rodzaju, bo naprawdę odmiana jest niesamowita, to co się tutaj dzieje. Nie będę zdradzał fabuły, akurat nie ma mi się wydaje potrzeby. Wiadomo o co chodzi? No wiadomo o co chodzi. Mamy Milesa Moralesa, no i musi sobie poradzić z tymi wszystkimi rzeczami. Poruszamy się pomiędzy 6 różnymi wymiarami. Jest 6 uniwersów, akurat takie było oczywiście założenie. Fabułę omawiać, no to rzeczywiście albo trzeba było powiedzieć wszystko dokładnie minuta po minucie, albo rzeczywiście nie omawiać nic, więc ja się akurat tak przyjmę tę drugą wersję, drugą teorię i nie będę omawiał Spider-Manowej fabuły w ogóle. Co mi się bardzo w tym filmie spodobało, oczywiście zacznę od, cytując kabaret, od oczywistości, animacja. Bo mamy tutaj naprawdę wszelakie rodzaje animacji. Główna oczywiście to jest taka, którą możesz kojarzyć z pierwszej części i zresztą to co widać na zwiastunie, więc to jest rzeczywiście dobre, co widzieliśmy, co znamy, to jest naprawdę piękna sprawa, ale pojawią się też inne, bo oczywiście wiadomo jest Miles Morales, jest Gwen Stacy i kilka innych oczywiście postaci i każdy, ale to akurat już znamy z poprzednich części, gdzie tam Spider-Man Noir, tak, był czarno-biały, Peter Parker był inny, mieliśmy jeszcze mangę i tak dalej, dokładnie to wszystko tutaj jest i jest to tak pięknie naprawdę zmontowane, jest to tak pięknie zrobione, a na dodatek twórcy stwierdzili, ok, skoro mamy już to, co mamy, co ludzie już wiedzą, znają z pierwszej części, zróbmy jeszcze więcej. No bo wiadomo, że druga część to jest więcej, mocniej, głośniej i tak rzeczywiście jest tym razem, jest więcej, mocniej, głośniej. W tym momencie jest maj 2023, miała być już druga część w kinach, no ale niestety Pandemix wszystko pokrzyżował plany. Pierwsza część tego zakończenia, że tak powiem, miała się pojawić w zeszłym roku, teraz miała być druga, no ale twórcy stwierdzili, ok, zrobimy to inaczej, więc teraz mamy pierwszą część, druga część, czyli Spider-Man poza multiversum będzie miała swoją premierę w marcu przyszłego roku, więc wiadomo, że będzie dobrze i naprawdę to, jaką mamy mnogość postaci i to, jak one są ukazane, to jest rzeczywiście niesamowita sprawa, bo mówiłem, że czym ten film się różni od naszych sztandarowych Marvelów, które ostatnim czasem mieliśmy zatrzęsienie, bo rzeczywiście w większości przypadków to były słabe produkcje, wystarczy tylko wspomnieć Thora i Ant-Mana ostatnio, to rzeczywiście nie ma za bardzo o czym mówić. Co mi się bardzo podoba w tym filmie, to jest on zbudowany na relacjach. Bo mamy relację Gwen Stacy i jej ojca. Mamy relację Milesa Moralesa i jego matki, Milesa i jego ojca. Wreszcie Milesa i Gwen i jeszcze kilku innych postaci. Oczywiście nie będę zdradzał więcej szczegółów. I to mi się podoba właśnie, że ten film nie oparł się tylko i wyłącznie na, trudno darmo, na efektach specjalnych, na efekciarstwie, tak, że będą strzelali z nie wiadomo skąd, że będzie się działo po prostu mnóstwo rzeczy. Też się dzieje mnóstwo rzeczy, ale to nie na tym jest oparte. To jest akurat tło, można by powiedzieć, do tego wszystkiego, co się dzieje. Miles zmienia się, on rośnie, on dojrzewa i rzeczywiście jest to ukazane w bardzo dobry sposób. To jest rzeczywiście jedna wielka, mocna strona tego filmu, że te postacie, to się wszystko się zazębia, to wszystko do siebie pasuje. Jeżeli czegoś nie wiemy, no to potem mamy wyjaśnione. Nawet była taka jedna scena, kiedy mówię do Mai, mówię, popatrzcie, a co się stało tutaj? Tylko po to, żeby mniej więcej 30-40 sekund okazało się, to się wyjaśniło. Więc nawet jeżeli taki detalista, taki szczególarz jak ja do czegoś się chce w pewien sposób przyczepić, to oni też stwierdzili, aha, Skruch będzie oglądał, no to dobra, żeby się nie czepiał, to my coś wymyślimy i rzeczywiście wszelkiego rodzaju dziury logiczne, fabularne my usuniemy. Postaci oczywiście, oprócz tego, że mamy Milesa, mamy
Gwen Stacy, jest kilka oczywiście innych pajęczarzy, no bo pojawiają się inne Petery Parkery, inne Milesy Moralesy, no na pewno się pojawiają inne Petery Parkery rzeczywiście. Spider-Man punkerkowiec, no niech tak będzie. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Bunkrów nie ma. Ale też jest... Jak tylko go zobaczyłem, to od razu mi się skojarzyło z dobrym, fajnym punk rockiem z Wysp Brytyjskich, no bo akurat on w tym filmie miał brytyjski akcent. W wersji anglojęzycznej głos podkłada pod niego Daniel Kaluuya. No i na pewno fani mogą go oczywiście kojarzyć z takich filmów jak Czarna Pantera, Get Out, czy chociażby Nope. Nie. Tak, naprawdę spisał się rewelacyjnie. To muszę przyznać, że jest mój ulubiony Spider, chociaż akurat Maja stwierdziła, że jej jest Ben Reilly bodajże, tak? Ben Reilly jest jej ulubiony, bo akurat tam podkładał głos Adam Sandberg, którego ona ogląda w serialu Brooklyn 911, coś tam. W każdym razie rzeczywiście różnorodność jest naprawdę ogromna, jest potężna. Kilka dni temu robiłem recenzję Małej Syrenki i o ile różnorodność tam niekoniecznie działała im plus, rzeczywiście bardziej ją czuć było, że to jest wymuszone, że to jest bardziej poprawność polityczna, tutaj rzeczywiście ta różnorodność działa rewelacyjnie, naprawdę pokazuje nam, że to multiversum jest piękne, jest cudowne, mamy różne możliwości. Tutaj mamy Gwen Stacy jako Spidermana, tutaj mamy Petera Parkera i tak dalej, to się zmienia, ale oczywiście zasadność jest ta sama, wiadomo, że musi być gdzieś ciocia, albo wujek, no wiadomo jak to jest, tutaj jest wujek Ben, tutaj jest ojciec kapitan, no dokładnie, jeżeli popatrzysz, prześledzisz pewnie fabułę Spider-Manów na przestrzeni wielu postaci, to dokładnie będziesz wiedzieć jak to jest i rzeczywiście tak jak to jest zrobione, tak, popatrzcie, tylko cały czas mówię i nie mógłbym gadać i byłoby cały czas, jest dobrze naprawdę, jeżeli chodzi o postaci, o to jak one są ukazane, rzeczywiście jestem bardzo zadowolony, jestem mega content, że mogłem obejrzeć ten film, mimo że 2,5 godziny, no i uwierz, z 6-latkiem do kina na 2,5 godziny film, dziwnie długo było. Ten film, on w pewien sposób można powiedzieć jest samoświadomy, bo no, to jest multiversum, więc no, można powiedzieć bez problemu, że tak, jak najbardziej to dzieje się w tym samym uniwersum, multiversum bardziej co MCU, ale na przykład co mnie urzekło, to fakt, że nie tylko, że mamy tutaj Milesa Moralesa i to wszystko, dziękuję bardzo, klapki na oczy i nic więcej, te wszystkie inne wersje Spider-Manów, może nie wszystkie, ale gro, jest w pewien sposób tutaj. Tak, jak najbardziej są, czy to Spider-Man Lego, czy chociażby Tobey Maguire, czy Andrew Garfield i tak dalej, nawet Tom Holland. Czasami to jest zrobione w ten sposób, że mamy scenę, a czasami jest na przykład tylko napomknięte, że popatrz, tam coś było, gdzieś się działo i ty w tym momencie oglądasz i musisz się skupić, bo rzeczywiście ten film nie traktuje cię jak debila, że rzeczywiście podamy wszystko na tacy 8 lat później, proszę bardzo, ja jestem Peter Parker i tak dalej, mimo że oczywiście pojawia się to, ja ostatnio raz powiem, że jestem Miles Morales, jak to się stało, ale akurat to jest ważne dla przebiegu fabuły, nie będę mówił, obejrzysz, będziesz wiedzieć dlaczego. Ta cała sprawa, że oni wiedzą, nawet jest jedna scena, która się rozgrywa, nie powiem, dobra, nie powiem. Wiem, ale nie powiem. W każdym razie naprawdę mnóstwo ciekawych, jeżeli pamiętasz, jeżeli grałaś w jakąś grę o Spider-Manie ostatnio chociażby, to jak najbardziej taki Spider-Man się może tutaj pojawić. Pojawi się Spider-Man aktorski, może się pojawić Spider-Man. Jeżeli pamiętasz animację Spider-Manem z lat chyba 80. albo 90., gdzie tam bodajże Iceman również się pojawiał w tym serialu, również to jest i tak dalej. No, Spider-Manów jest w tym filmie zatrzęsienie. Na początku powiedziałem, że Oscar jest już przyznany. Zgadza się, bo jeżeli popatrzysz, jakie filmy są nagradzane, zawsze musi być ciekawa fabuła, a tutaj tak naprawdę to, że mamy Spidermana, to, że mamy super bohaterów, to jest tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby nam ukazać, jaka jest postać, o co chodzi, jakie jest przesłanie. I rzeczywiście tak, tym razem panowie bardzo rzadko, dokładnie wiesz, bardzo rzadko jest tak, że druga część potrafi dorównać albo być lepsza. A jak już jest lepsza, to wszyscy mówią, no tak, to Terminator drugi albo Ojciec chrzestnej części. W tym momencie śmiem powiedzieć, że drugi Spider-Man jest jeszcze lepszy od pierwszej części. Rzeczywiście poprzeczka była tak, w tym momencie jest tak, a co będzie za niespełna rok, no aż strach się bać, ale czekam z niecierpliwością.
A jak ten film się ma do ostatniej produkcji z Pajęczarzem, czyli No Way Home, Peter Parker Go Home, bo w porównaniu z tym filmem naprawdę nie masz podejścia, mimo że tamten był również w miarę dobry. Jak chcesz znać moją ocenę, to możesz sobie sprawdzić na Filmwebie, zobaczyć jaką ocenę wystawiłem. Ten film, oprócz tego, że no, jest w pewien sposób samoświadomy, no nie do tego stopnia, że akurat, że no dobrze, o patrz, jesteśmy w filmie, nie, ale mamy naprawdę bardzo ciekawe postacie, bo nawet ten nasz Złol, który w tym filmie występuje, jest rzeczywiście skonstruowany w sposób no atypowy, nietypowy, można by rzec. Mimo że jego fabuła, jego tak zwany origin story, to jak powstał, to mi się akurat, to była jedyna rzecz, która mi się w tym filmie nie podobała, bo został potraktowany ten Złol tak jak bardzo wiele postaci w innych filmach, w innych animacjach i to akurat mi się nie podobało. To rzeczywiście nie było zrobione dobrze, no ale akurat jedną rzecz można jak najbardziej wybaczyć. Złoli w tym filmie no, mamy więcej niż jednego, bo można powiedzieć, ok, mamy tego głównego, ale są jeszcze pomniejsze postaci, które sprawiają, że cierpnie nam skóra i zastanawiamy się, ok, czy on jest rzeczywiście tym głównym, tym najbardziej złym, tą największą wredotą. No czasami tak jest rzeczywiście, aż mówimy, ok, no w porządku, to już mamy i po czym następuje kolejny, bo zwrotów akcji również tutaj jest zatrzęsienie, kolejny zwrot akcji i mówimy, ale przecież popatrzcie, to wywala cały film do góry nogami. A to się stało tutaj, to się stało tutaj, a to, co się dzieje na zakończenie, powiedzmy ostatnie 10-15 minut, to już jest w ogóle kosmos, to już jest w ogóle rakieta. To jest taka rzecz na zasadzie, że patrzysz, oglądasz i tylko o ja cię, naprawdę? No i rzeczywiście naprawdę tak to jest. Tak akurat twórcy zrobili. Nie ma sceny po napisach, no bo nie może być, bo wiadomo, że trzecia część będzie bezpośrednią kontynuacją, dlatego akurat nie ma potrzeby. I tu również odwołam się do recenzji sprzed kilku dni, kilku tygodni, Szybcy i Wściekli 10 właśnie. Zakończenie jest w podobie, wiesz, akurat, że tam niby kończy się w połowie, no bo wiadomo, że Szybcy i Wściekli 11 i 12 to będzie jeden wielki film, jedna wielka historia. Tutaj również zakończenie jest zrobione w ten sposób, czy chociażby w jednej z ostatnich części Avengerów, więc rzeczywiście może być niedosyt, ale jak najbardziej muszę powiedzieć tak, polecam ten film, naprawdę polecam, bo postacie zrobione super, rewelacyjna jest fabuła, mimo że można by powiedzieć tak, wiemy co jest, ale w pewien sposób jak mamy ukazane rzeczy, jak mamy no, pewne bariery złamane. Wes Craven to zrobił przy okazji serii Krzyk, wyjaśnił nam zasady. Tutaj w pewien sposób również twórcy nam wyjaśniają zasady. Animacja to jest tak, rzeczywiście to co lubimy, to co chcemy oglądać. Humor dopasowany jest do wszystkim, bo czy to naprawdę jest Miles, czy to jak widzisz jest Peter Parker, czy Gwen Stacy, chociaż akurat ona jest najmniej zabawna, jest bardziej poważna, musiałbym przyznać. No to rzeczywiście dowiadujemy się dużo, uniwersum cały czas rośnie, mamy wiele smaczków, więc idź jak najbardziej obejrzyj ten film, bo zdecydowanie warto. Jeżeli zastanawiałeś się, który film z, no, że tak powiem, z szeroko pojętego uniwersum MCU sobie wybrać w tym roku, no to proszę bardzo, to jest właśnie ten film. Ant-Man niepotrzebny, jak najbardziej nie musisz go oglądać, nie było takiej rzeczywiście potrzeby. Coś będzie za czas jakiś, nie, obejrzyj tylko i wyłącznie tę animację, bo Miles Morales udowodnił nam, że może być dobrze, może być zabawnie, ale też może być poważnie, a na dodatek zespół, w którym na perkusji gra Spider-Gwen, nazywa się The Mary Janes. I uwierz mi, takich smaczków w tym filmie jest całe mnóstwo. A tutaj jest jeszcze więcej recenzji filmów opartych na komiksach.